Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Tutaj pod Janem w Skawinie już ozdoby świąteczne zwijają, ale jest gość, który zrobił sobie prezent, choinkę i odebrał niedawno Teslę 3. Jest to taka Tesla za 219 tysięcy, podstawowa wersja, a co więcej można za te pieniądze dostać, no to zapraszam do odcinka. Człowiek przyjechał dzisiaj, jak widać, z daleka, z Łodzi. No jak pięknie się to prezentuje. Zimówki są. Dojechałeś. Idziemy się przywitać. Cześć. Cześć. Czyli dzisiaj będziemy mieli większe zużycie, bo kołpaki pozdejmowane. Ja zrobię tu krótkie 360. Zobaczymy, co tu mamy za opony. Pilot Alpine 5 Michelin. Rozmiar 235 45 18. No dużo ładniej wygląda bez tych kołpaków, także nie dziwię się, że zdjęte. Krótkie, Nie? krótkie 360 i będziemy ruszać w stronę Zakopanego. No bardzo się to ładnie prezentuje. Niektórzy mówią, że to nie jest ładne auto. Mi osobiście przypadło do gustu. Tu jest jedna szyba, tu jest druga szyba, a tu jest trzecia szyba. No i jak się właśnie dowiedziałem, to od niedawna w standardzie jest otwierana klapa, więc prezentuj. Czyli podstawowe auto, a już taka opcja jest. No jak widzicie, jest to taki klasyczny sedan. Zaraz tu metrówkę wyciągnę i pomierzymy ten bagażnik, bo bagażnik jest dość sporych rozmiarów i tam jeszcze schowek jest chyba dość spory, tak? Pod spodem, no. Jakbyś mógł mi go otworzyć, no to tu jest naprawdę taka spora walizka, tu może wejść jeszcze. Z boku jakiś tam po lewej na drobiazgi. No całkiem to fajnie wygląda. Coś, co generalnie spędza sens powiek wielu użytkownikom, to jest ten otwór załadunkowy. Mamy tutaj jakieś 45-46 cm. No tak to wygląda w tej płaszczyźnie, ale tak gdzieś w połowie, patrząc tutaj, no mamy jakieś 103 cm. Takie przedmioty można maksymalnie włożyć. No tutaj jest troszkę mniejszy, bo tu już mamy 43 cm. Na głębokość, no tutaj mamy jakieś 106 cm w tym miejscu. Tutaj tak bardziej z boku, bo to jest takie dość zaokrąglone auto, mamy 100 cm. Jeszcze między nadkolami mamy centymetrów 97. Przy czym jaka jest wysokość tego bagażnika? No ciężko powiedzieć, bo tutaj mamy na przykład 50 cm, ale tutaj jest taka belka, jak mi się to uda może jakoś zmierzyć, to Wam powiem. No i tutaj mamy centymetry już tylko 42. Nie jest to mały bagażnik, ale ja bym chciał, żeby ta szyba się podnosiła do góry. To jest moje marzenie. No dobra, ale tu wiem, że jest jeszcze jeden bagażnik. Idziemy do przodu. Teraz Łukasz tu kliknie w aplikacji i pewnie otworzy się z przodu. Z przodu chyba nie ma siłownika. Z przodu. Aha. Dodatkowo. Czyli to wystarczy tylko podnieść do góry i jedzie samo. Tylko trzeba troszeczkę pomóc. No i tutaj już jest taki płytszy bagażnik, ale tak jak widzicie, no wszystko się powinno zmieścić. No tutaj mamy jakieś 75 cm pi razy drzwi, tu mamy jakieś 40 cm i na głębokość mamy jakieś centymetrów z 15. No na drobiazgi będzie. I co, pi razy drzwi jestem ustawiony tak jak lubię. Idziemy zobaczyć, ile miejsca w Tesli 3 jest, gdy siedzę sam za sobą. No i gdy siedzę sam za sobą, to mam tutaj prawie 2 pięści wolnej przestrzeni, przy czym siedzę tu bardzo nisko, więc mam tutaj tak kolana do góry. No ale tak to jest urok niskich aut. No to jest taki niziutki samochodzik, nie jest to SUV. I coś, co mi się w Teslach bardzo podoba, to gdy Tesla rozpozna właściciela po telefonie, gdy na przykład mamy 2 kierowców, to ustawi absolutnie wszystko, czyli ustawi nam się lusterka, ustawi nam się fotele, ustawi się kierownica, bo to kierownica też jest elektrycznie regulowana i fotel pasażera również regulowany elektrycznie. Ciekawostek, takie ciekawe dywaniki, ładnie wyglądają, tylko troszkę śliskie. No i popatrzcie, tu jest w standardzie taki bardzo głęboki schowek, niezbyt wygodny, a Łukasz tutaj wymyślił taki patent, dokupił opcjonalny taką szufladkę. No i dzięki temu nie musi tam sięgać na sam dół, tylko ma taki płytszy schowek, a dodatkowe rzeczy można pod spód sobie wrzucić. No bardzo fajny patent. Także auto widzę
spersonalizowane. Tutaj tak samo, taki sam patent zrobiony. Tu jeszcze taki dodatkowy schoweczek. No i tu oczywiście Janoś. No i na ten moment pokazuje godzinę 51, godzinę 52. 100 km i mamy tam dojechać na 42%. Przypomnę, startujemy z 74. No to startujmy. Zestaw kamer. Kamerki bardzo dobrej jakości. No i pierwsze metry za nami i powiem szczerze, czemu tu 40 teraz pokazuje? No bo to taka Tesla właśnie, no, ma takie swoje niedociągnięcia. Tutaj jest 90, pokazuje nam 40. A Janosik 50. Ale Janosik 50. A zobaczymy. Teraz jest przed nami znak 60 i zobaczymy, No, jak jest sobie 90. sprzęty z tym poradzą. A, Tesla teraz wymyśliła 90, minęliśmy 60 i zauważyła tą 60, także 60 można jechać, 60 i jedziemy. I jak mi się tutaj podoba, ja to lubię te Tesle. Co prawda trójka jest dość sztywna i od razu to po pierwszych metrach czuć, że to jest sztywne auto. Natomiast no, komfort taki akustyczny jest jak na razie dla mnie rewelacja. Nie mów, że to sobie radzi z autopilotem jedziesz, Na razie tak. ale pilnuj go, bo jeszcze nie było auta, które by tu nie zaczęło ciągnąć do środka. Aha, pilnuję. Także pilnuj, zobaczymy kiedy się pogubi. Na środek, więc no ciekawe kiedy przejedziemy taki zakopany test, że się uspokoją te systemy i potrafią po tak dziwnych drogach jeździć. Na razie jeszcze to nie jest Może dzień. ten kawałek tego, wiesz co? On tutaj odczytuje według mnie to łączenie asfaltu Wiem. jako pas. Dlatego w tym przypadku widzisz, ściąga do środka i traktuje ten odcinek jako pas. Jako pas. No. Z tego tytułu. A że drugi jest pas łączenie to jest od łączenia asfaltu do Tak. krawężnika. Tak, i to jest drugi pas. Popatrzcie, tutaj taki asfalt jest w porządku, nie ma jakichś dodatkowych linii na przykład od łączenia asfaltu. No i na razie mu się udawało jechać, aczkolwiek tu się troszkę pogubił. A tutaj trzymaj kierownicę. Przestraszył się. Właśnie zobaczyliście na własne oczy Phantom Brake, czyli auto potrafi zahamować, jak się czegoś przestraszy. No tu jest taka droga wąska, że ja tu też się boję jechać. Jak tu płynnie to wszystko działa, jak ten ekran jest dobrej jakości. Już dawno Teslą nie jechałem i zapomniałem, jak to fajnie jest wymyślone. No i patrzcie, chciałem zobaczyć, jak ja to dzisiaj wyglądam. No i tak widzę siebie pół, a tak widzę siebie całego. Jak całego się widzę, to jeszcze się podświetlanie tutaj zaświeciło. No taki patencik. Tutaj mam grzaną kierownicę, grzane wycieraczki, no i grzane fotele 3-stopniowo. Przy czym jak damy sobie tutaj na tył, no to możemy jeszcze podgrzać każdy fotel z tyłu i to też 3-stopniowo. I na razie jechaliśmy na opcji chill. Nie wiem ile ma do setki, ale na standardzie ma chyba 6. A powiedz mi, jak ten tylny napęd na śniegu się spisuje? Jak dla mnie rewelacja. Przy takich dużych śniegach jak w Białce, nie wiem, ostatnio byłem na ferie, że tak powiem, pierwsze mocne śniegi duże, gdzie napadało tego naprawdę też grubo. Szczególnie gdzieś tam na podjazdach pod te wszystkie hotele, nie hotele, tym podobne miejsca. Czyli tak meteorolog się pomylił. No, Napadało pół metra tego białego. no właśnie tego. Nie będziemy już dalej kontynuować tego znanego mema. Tak, zgadza się, ale naprawdę generalnie wcześniej też miałem auta tylnie napędowe, ostatnio jakieś BMW powiedzmy, 5, więc jakby tutaj totalnie tu mi nic nie zmienia i nawet nie odczuwam, żeby mnie gdzieś zarzucało, bądź traciło trakcję, czy cokolwiek takiego. W jakichś Nie, podjazdach takich zaśnieżonych nie no było? właśnie nie, no tam gdzieś jakieś chwilowe, ale to no, musi być mega lód, naprawdę, to już musi być lód. Nie śnieg, tylko taki duży lód, już taki wyślizgany, to wtedy no, żadne auto już nie podjedzie, no bo jak? No dokładnie. Czyli mówisz, że na zimę da się jeździć takim RWD. Spokojnie, przynajmniej w tej wersji tutaj to nie odczuwam w ogóle problemu. Przypomnę tu wersja podstawowa, ale z mojej obserwacji bogato wyposażona. No nic jej tu nie brakuje do szczęścia. Grzane fotele, grzana kierownica i to grzane wszystkie fotele 5. Światła tutaj LEDowe zapewne. No tak, są niby matrycowe, aczkolwiek matryce nie działają jeszcze. Aha, czyli jest szansa, że kiedyś będą. Teraz tylko po prostu krótkie, długie na tej zasadzie, no bo jeżeli, nie wiem, przy tych wszystkich pokazach świateł jest, nie wiem, napis Tesla, potrafi No tak. wyświetlać, więc jakby teoretycznie Tutaj w prawo. mógłby wycinać. Natomiast no teoretycznie mają to zaktualizować, ale kiedy? Prawy kierunkowskaz, no to widzimy tutaj na ekranie, co się dzieje po prawej stronie. Pierwsze pytanie z gatunku standardowych. Skąd taki w ogóle pomysł, żeby elektryka i skąd, żeby Tesla? No to w sumie dwa pytania.
No 2. No generalnie wszystko zaczęło się chyba od paneli fotowoltaicznych, a dalej to już jest jakiś komplet. Jest pompa ciepła, są panele i jest samochód, tak, elektryczny, no bo jakby no... Nikt nie lubi płacić rachunków, jedno drugie wymusza, nie? Aż po prostu szkoda nie skorzystać, jak jest taka już możliwość. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, dlaczego auto elektryczne, 2, no Tesla. Tesla, no generalnie zastanawiam się nad różnymi autami tak naprawdę, czy to była Kia, czy nie wiem, Hyundai, tak, no, różne wersje brałem pod uwagę. Ostatecznie po prostu wstępnie ta Tesla kosztowała 245 000 w tym przypadku, kiedy ja zamawiałem. Więc jakby wychodziła poza mój budżet i poza budżet w sensie taki bardziej dotacyjny, jeżeli chodzi o elektryki. No ale okazało się, że gdzieś udało mi się znaleźć z jakiejś firmy leasingowej jeszcze w starej cenie, teraz aktualnej. No i pomieściłem się w budżecie do dostania tej dotacji. Taki to był powód, no i też czas, tak? Bo ona była teoretycznie miała być szybko dostępna, aczkolwiek trochę to w tamtym roku jeszcze w Tesli nie działało. No teraz podobno się sporo poprawiło. Czas oczekiwania się tam skrócił do 2-3 miesięcy. Zależy na jaki model. Natomiast no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o Teslę. No, jakiegoś tak, co prawda no, od samego początku Tesla, no to Tesla zawsze mi się wydawała taką ikoną jednak tej elektromobilności i jakieś tak mnie trochę ciągnęło, może bardziej sercem niż rozumem, ale jest jakby wszystko jest ok. Tutaj na nic nie mogę narzekać. Oczywiście są pewne niedociągnięcia jak w każdych autach, ale to jakby... No nie ma aut idealnych, nie ma świata idealnego. Poza tym stosunek, mówię, jakości do ceny i porównując z innymi autami teraz w tym budżecie, no to chyba jednak ciężko. No takich osiągów chyba za te pieniądze ciężko. No i już wiemy skąd taka Tesla, wiemy, że to wybór raczej sercem niż rozumem, ale w sumie tak po prawdzie to według mnie to i wybór rozumem, no bo za te pieniądze chyba nic lepszego się nie da mieć. Nie wiem, czy tak dalej uważasz, czy nie, no zmieniło się? Tak w ogóle to był taki komplet, nie? Jakby jedno z drugim się połączyło na szczęście, nie? Natomiast no, to tak jest, no to jest cena po prostu naprawdę bardzo adekwatna do danego auta. Reszta to jest kwestia gustu. No dokładnie, a nie bałeś się, że mamy w Polsce no, tylko jeden serwis, jak coś się dzieje, no to musisz jechać, to jednak no jest to jakiś kłopot, nie? Jest to kłopot, natomiast no jeszcze ja mieszkając w Łodzi... No to jeszcze pół biedy. A jeszcze tak Cię podpytam, co tu z autem dostałeś w standardzie? Bo wiem, że kiedyś jakiś dawali kabel do gniazdka, czy teraz coś w ogóle dają? Czy... No ładowarkę tą jednofazową. Czyli takie na 230 V. To co było tak zwane FC cegły. To co było w tym franku, czyli Aha. tam był taki zestaw jednofazowa ładowarka, bo to jest jakby woże ze sobą, natomiast no i przewód do ładowania ze słupka, tak? A czy też dostałeś w komplecie? Tak, ten niebieski tam taki przewodzik, który też był w komplecie. Natomiast do siły i gaśnica, bo kiedyś podobnie się dawali. A jakbyś chciał do siły się ładować, to musisz sobie już dokupić, musisz sobie dokupić, no akurat tu ja tam jakiegoś tam Zenkara dokupiłem. Tak podpytam, jakie tu mamy parametry techniczne, jaka to jest bateria, ile mocy, jak to wygląda? Czym my to jedziemy? No bateria, czyli podstawowa Tesla tutaj akurat z tą baterią LFP, czyli tą ładowaną do 100% za każdym razem. 55-57 netto, tak zależy jak gdzie spojrzysz, w które źródło. Tak, 282 konie bodajże, tak, nie wiem czy dokładnie, ale prawie tak, 300 koni mechanicznych, prawie 300 koni. Na tylną oś, no i z mojego doświadczenia to ta Tesla sobie z tym całkiem radzi fajnie. No są auta, które mają dobrą trakcję i zepsutą trakcję. No zdecydowanie Tesla to jest to auto, które ma trakcję tak skonstruowaną, że nie zamula tego auta, tylko próbuje ile może. Tak. Tu nie mam w ogóle odczucia, że że tracisz moc, czy cokolwiek. No. Chcę jechać, zdecydowanie chcę jechać. Dzisiaj w tunelu 100, więc najbezpieczniej na tempomacie albo za kimś na autopilocie, żeby się nie zagadać i nie pojechać za szybko, bo już tu tych mandatów podobno jakieś niezliczone ilości wystawili. No, to są najlepsze sposoby, czyli ten odcinkowy pomiar prędkości. No, nie wiem, czy słyszałeś, ktoś podobno się tu zawracał, chyba 30 000 dostał. Ojejku. Ale to już nie wiem, jak można aż tak się zawiesić. No nie wiem. O, teraz wymyślił, żebyśmy jechali 40 na godzinę i zaczął zwalniać. A można wyłączyć mu tak, żeby ignorował w ogóle te znaki? No właśnie niekoniecznie, to jest tak, jak na autostradzie to jakby ustawiasz, nie wnikasz jakby... Nie wiem z czego to wynika, może jeszcze tego gdzieś tam nie do końca ustawiłem, natomiast na pewno na drogach ekspresowych, takich typowo ekspresowych czy autostradzie, jak jest ograniczenie, to można nawet przewyższyć tą prędkość bez większego problemu. Na autopilocie tak zwanym, tak?
przy takiej jeździe miejskiej, no nie, niestety, no będzie 30, to on zwalnia do 30 i jakby nie można. To generalnie dobrze, natomiast no gorzej jak Jak źle szczyta. jak wymyśli znak, którego nie ma, nie? No i to o to chodzi właśnie, tak, że nie można tego jakby tu przekroczyć. Natomiast na autostradzie to nie ma problemu, tak? Że Znaczy jest mówimy o jeździe na autopilocie, bo na oczywiście autopilocie. jak ty kierujesz, to ty no to, rządzisz, tak, nie? no to tam można pojechać i to nawet, nie pamiętam teraz jaka jest ta prędkość maksymalna, ale tam ponad 200 km na godzinę, więc jak na elektryka, no tutaj jakby nie ma zbyt wielu ograniczeń. A, i zapomniałem powiedzieć, przy tunelu, znaczy w zasadzie w tunelu mieliśmy 18 kWh zużycie na 100 km. To uważam, że jak na zimowy tutaj test, to bardzo dobrze. No i faktycznie pasowałoby, żeby te wycieraczki teraz zadziałały automatyczne. Na szczęście ręcznie działają. A jak na co dzień ładujesz? Czy ze zwykłego gniazdka, czy z tego siłowego? Jaki masz ten sposób na to? Generalnie siłowy mam podłączony, natomiast ustawiam różnie jak tam, jaka jest potrzeba, czy to jest tam 6 A, czy 7, czy 16, w zależności od tego jak tam potrzebuję szybko się doładować. Z tym autem to ile potrzebujesz czasu, żeby się do fulla naładować, jak tam ustawisz 16 A? Bo przypomnę, to jest 11 ładowania. 11, no to ile tam potrzebujemy? 5 godzin tak po prawdzie, bo takiego super zera, no jakby to ciężko osiągnąć. No maksymalnie, no. Powiedzmy, że maksymalnie to 5 godzin. Ale to wieczorem, no jakby to w ogóle się tego nie zauważa, nie? No bo A jakie masz takie typowe zasięgi? Ile Ci się udaje przejeżdżać? Jak takie teraz, no bo wokół powiedzmy, kominy, dla mnie to jest generalnie zima. No generalnie tak. Jakbym nie patrzył, no bo jeździłem zazwyczaj, że albo gdzieś tam autostradą, albo właśnie gdzieś tam wokół komina, więc tutaj wszystko mi wychodzi koło 300 km, tak na razie, w tej wersji zimowej, nie? Jakby inaczej, no nie wiem, być może, bo najgorsze według mnie z tego co zauważyłem tutaj zimą są te takie nie trasy, tylko właśnie ta jazda trochę wokół komina z tymi przystankami, czyli jedziemy 50 km, idziemy coś załatwić, auto stygnie, wchodzisz, z powrotem się rozgrzewa i za każdym razem ten pierwsze 5 km czy tam 4 jest ten duży pobór prądu i w ten sposób jeżdżąc wcale ten miejski zasięg nie będzie jakiś bardzo, bardzo okazały, no zimą, no bo no w ten sposób. Natomiast jadąc nawet w trasę, to mam wrażenie, że jest jakby super, no bo już ta bateria jest rozgrzana i auto jest rozgrzane całe, więc nie ma tego poboru. A jako, że lubię na konkretach, no to wiemy, dzisiaj przyjechałeś z Łodzi, to jak się ładowałeś, gdzie się ładowałeś, jak ta trasa dziś Cię przebiegła? No czyli co, no startowałem na 100% wyjeżdżając z domu. Zagrzałeś sobie auto z aplikacji, czy nie? Zagrzałem sobie oczywiście, no ustawiłem powiedzmy tam godzina, nie wiem, 7:30. Wiesz, o co chodzi. Tak. To jest bardzo ważne. Jest zagrzane, także tu w tym przypadku wyjeżdżając nie jest auto zimne, więc na dzień dobry jest super zużycie, tak? No bo od razu to niskie, no nie ma tego. Przypomnę, Tesla zagrzewa i kabinę, i baterię i to jest Tak. coś, co niewiele aut potrafi. To powiedz mi, dokąd dojechałeś na tym prądzie z domu? Generalnie dojechałem do Krakowa. Czyli z Łodzi dojechałeś do Krakowa, Tak, i podstawową Teslą. Podstawową Teslą i tam miałem koło 20 chyba 7 bodajże, czy 8% jeszcze baterii, tak? No ale biorąc pod uwagę tutaj wersję, że jedziemy dalej do Zakopanego, no to troszeczkę podciągnąłem się, aż się okazało, że za dużo wręcz. Na Superchargerze właśnie. To ile Ci zajęło, jakie moce ładowania miałeś? Bo ładowałeś się w Bonarce w Krakowie. Tak, ale nie przygotowywałem nawet tej baterii, bo wiedziałem, że mam spory zapas czasu, więc jakby nie czułem potrzeby zużywania energii na Grzanie baterii, na grzanie baterii, bo wiedziałem, że jestem trochę przed czasem, więc tak naprawdę bez podgrzewania baterii, tak przy 30% wystartował mi chyba na 115 kW, jeżeli chodzi o prędkość. To ile minut się tam ładowałeś, pamiętasz? Mniej więcej? 20, 25, coś takiego. Czyli tutaj nawet bez przygotowania baterii taki przystanek No tylko, że 20, po trasie, natomiast jak, tak, bez przygotowania baterii, dokładnie. 20 parę minut i możesz jechać dalej. No nie? i było 80%, tak? No tak to wyglądało. No bo pokazywało wstępnie 30 minut, a naładowało w 25. Tak to ładnie wyglądało. I będziemy za chwilę na najwyższym pośrednim punkcie trasy, czyli na 800 metrów nad poziom morza. Po prawej fotowoltaika, po lewej Circle K, a my mamy na ten moment 18,6 kWh na 100 km. Takie zużycie. Tesla to pokazuje 180, no teraz się zmieniło. 6 W. Tak. 186 Wh na kilometr. To powiedz mi, jak to auto Ci prognozowało, jak jechałeś, jak ta trasa dzisiejsza z Łodzi do Krakowa przebiegła? A więc jeżeli biorąc pod uwagę, jadąc cały czas tutaj autostradą, tutaj praktycznie pod Katowice, no to projektowało, że dojadę chyba na 5%. Do Krakowa, tak? Do Krakowa. No i my zjeżdżamy powolutku do
nowego targu. No i powiem, że ten widok dzisiaj to nawet u mnie zapiera dech w piersi, bo no wyjątkowo dzisiaj dobra widoczność jest, no bardzo pięknie to wygląda. I tak sobie tutaj z Łukaszem rozmawiamy, że Tesla ma funkcję przygotowania baterii do ładowania i robi to na podstawie tego, co ustawisz w nawigacji. I znalazłeś sprytny sposób, jak zrobić, żeby dojechać do danego miejsca z większym poziomem naładowania. No po prostu nie możesz ustawić superchargera. Tak, no bo powiedzmy, jak ten supercharger jest akurat w centrum handlowym, tak? Wbijając punkt docelowy, jakby supercharger, więc jakby auto samo automatycznie zaczyna podgrzewać baterię, co dziwne było, no akurat jak tylko wyjechałem i nie wiem, miałem właśnie w nawigacji ustawiony punkt docelowy supercharger, zaczęło podgrzewać już spod domu, więc nie wiem, czy jest potrzeba podgrzewać baterii no, na 200 tam ponad kilometrów, 250 przed celem, nie? No tak, no ciekawie. Więc ustawiłem punkt docelowy, no ustawiłem sobie Bonarkę jako cel i różnica w baterii była nawet między 15 a 20% różnicy. No i postanowiłem na chwilę zmienić kadr. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się taki kadr podoba. A drugie mam pytanko, jak się zmieni teraz dźwięk. A takie moje pytanko, czy się przyzwyczaiłeś do takiego twardego zawieszenia? Jak tutaj Twoje odczucia? No bo ja w sumie to no, gdzieś poniekąd już nie zwracam na to uwagi, jak jadę teraz z Tobą. Natomiast no, jest dla mnie ciutkę za twardo, o, tak bym powiedział. Jak tutaj się Ty do tego przyzwyczaiłeś? Biorąc pod uwagę, nie wiem, BMW, to co miałem poprzednie, jakby to nie ma totalnie różnicy. Natomiast jeżdżąc... Czyli byłeś przyzwyczajony? No, nigdy nie sądziłem, że to jest twarde zawieszenie, po prostu jeździłem. Aha. Tak samo jak teraz. To jest, no jest to denerwujące. Takie trochę upierdliwe jest w momentach, kiedy są jakieś takie dziury typu studzienki pozapadane, no to wtedy tak się to odczuwa więcej. Ale tak jak tu w tym przypadku, to w ogóle zero problemu, no bo jeżeli chodzi o wybieranie i wszystko jest ok. Natomiast to faktycznie jakieś krótkie, poprzeczne, jakieś takie dziury, no studzienki, tym podobne rzeczy, ale ja w ogóle nawet totalnie nie myślę o tym. Natomiast, nie wiem, jeździłem różnymi tymi autami, nawet tymi elektrycznymi przed zakupem, no przede wszystkim no to najbardziej chyba takie twarde już to totalnie, no to ten Mustang Mach-E, no to on faktycznie już potrafił tak dobić dosyć mocno. No i ja powiem szczerze, też jeździłem Mustangiem i ja bym nie był w stanie Mustangiem jeździć chyba, dla mnie był za sztywny. Myślę, że z Teslą prędzej czy później bym się przyzwyczaił, natomiast no, mnie tu troszkę irytuje, że jedziemy teraz naprawdę równym odcinkiem drogi i cały czas, nie wiem czy to będzie widać nas tu na kamerze, no cały czas tak delikatnie podskakujemy, nie? Ona nie płynie, tylko no, podąża za tym nierównościami asfaltu, których no, nie widzimy, a ona je wyczuwa, nie? Także no, ale to jakby to ma to, co lubi, nie? No tak, no natomiast coś za coś, no jak biorąc pod uwagę, nie wiem, trzymania się na drodze czy zakrętów, no to jakby tutaj no, w tym przypadku to mocno pomaga. No przepiękna panorama Tatr. No petarda, rewelacja. I z tego co pamiętam, to teraz w Tesli trzeba dokupić taki Premium Connect, dobrze myślę? Tak, dokładnie. Ile to kosztuje? Jak to wygląda? Powiem Ci szczerze, że jak podpiąłem tą kartę i tylko kliknąłem przedłuż, to czy to jest 30 czy 30 parę złotych? No i popatrzcie, trochę się tutaj zagadaliśmy, zagapiliśmy. Google nam nie zasugerował, żebyśmy skręcili na równoległą drogę. No i 8 km pokazuje nam, że będziemy jechać prawie pół godziny. No nie wiem, czy się zaraz nie zawiniemy i nie pojedziemy inaczej. No i dobre 5 minut tu stoimy, no niektórzy już nie wytrzymują i zawracają. Ronin główny, zużycie na Zakopane teście 16,3 kWh. I taka ciekawostka, ustawiliśmy tu ręcznie, żeby wiało na nogi i na szybę, bo tutaj auto tak się od tego słońca nagrzało, że zaczęło tutaj wiać zimnym na kolana. To co najbardziej Ci się podoba w elektryku? Bo to Twój pierwszy elektryk, rozumiem? No pierwszy, nawet hulajnogi nie miałem. Czyli od razu z grubej rury. Tak, tu się nie ma co w ogóle rozdrobniać, tylko trzeba od razu iść na całość, więc tutaj generalnie co, no to aksamitna jazda. To jest to, co mi się podoba najbardziej tak naprawdę w tym wszystkim. Jeździ się po prostu fenomenalnie, tego się nie da porównać. No, to odpychanie się tego auta, że można jechać pół na godzinę wręcz, że tak powiem, bez duszenia silnika, no daje frajdę, to nie? tak, to przyspieszenie, nie ma tej turbodziury, że ten automat jak jest, no to się musi zastanowić, czy on tam się przełoży teraz, czy może nie, czy może się zredukuje, a może się nie zredukuje, no i takie to jest wszystko
jakby nie jest to problemem, ale różnica Ale jest nigdy nie wiesz, jak to zauważalna. auto pojedzie, nie? A Tak, tutaj- w momencie, kiedy wyprzedzałem nawet ten BMW, gdzie tam było powiedzmy tam seryjnie chyba 186 koni, niby moc, niby tak, wszystko fajnie, pięknie, ale nadal wciskając to się gdzieś coś musi zredukować, gdzieś musi pomyśleć, gdzieś muszą jeszcze to tylny napęd, więc to na wał. No, tu jest to po prostu piękne, no to, No to, petarda. to nie ma, no nie da się tego porównać według mnie z takim napędem spalinowym, tradycyjnym. No chyba, że do jakichś super wielkich motorów, takich, no, które po prostu radością jest dźwięk silnika jak ktoś, ale to chyba tylko jako drugie auto, bo jeździć cały czas z takim hałasem, no to też nie do końca. No, Robić trasę zdecydowanie. 1000 km na przykład w jakimś, nie wiem, Camaro czy tam innym, który po prostu z wydechu wydaje mnóstwo decybeli, nie? Znaczy ja to po godzinie jazdy jakimkolwiek takim autem głośniejszym to mam taki ból głowy, że zapomnij, żebym był w stanie gdzieś tym pojechać dalej. Ale też daje na pewno wielką radość, no. Ale Radość daje, tylko to są inne emocje, nie? No to tak, no tak jakby inna opcja, no, zdecydowanie, ale większość aut jednak jest takich raczej też cichych, no powiedzmy cichych, w sensie no takich wytłumionych na tyle, ile się da. No to tu, no to jest ta radość, no. Dla mnie to ten aksamit jazdy, to przyspieszenie jest nieporównywalne. I to jest coś, co trzeba zaznać na własnej skórze, bo pewnie słyszałeś, jak na filmach o tym opowiadałem, ale co innego posłuchać, a co innego się przejechać, nie? No tak, i to też nie kilometr czy dwa, no bo jakby trochę to za mało, żeby docenić, nie? Zdecydowanie. Jak ktoś ma taką możliwość, gdzieś takie auto sobie na dzień, dwa pożyczyć elektryczne, tylko nie mówię o jakimś Dacia Springu, tylko takie prawdziwe elektryczne, Tak. to warto wypożyczyć, bo czasami wszystkie te obiekcje dotyczące ładowania, no różne tam mamy obiekcje jako ludzie, to większość znika, jak ktoś się przejedzie. Jak się przejedzie, to już tam, a dobra, to damy radę. Damy nie? radę, tak. No wiadomo, że to trzeba popróbować, to jest najlepiej. No ja co prawda nie próbowałem, ale Czyli byłem tak przekonany. ciemno kupiłeś No elektryka? tak. No, No to znaczy powiem ci, nie że- próbowałem poza taką jazdą, w sensie no na zasadzie godzina, 2-3, no to jest, To jakim pierwszym w życiu elektrykiem jeździłeś? tak się teraz zastanawiam, ale to był ten Mustang właśnie chyba Mach-E, tak, na takiej jeździe testowej, bo tylko te jazdy testowe kilkoma autami zrobiłem, więc jakby tutaj Czym jeszcze jeździłeś, zanim kupiłeś Tesla? jeszcze Kiją, tak? Ale Niro czy IV6? Nie, i6, Hyundaiem, Ioniqiem, no także tam jakichś takich tych kilka autek było do sprawdzenia, jak się tym jeździ tak naprawdę. I tyle, no. Nie wypożyczałem na dzień, czy 2, czy 3, bo byłem przekonany, że to jest dla mnie i to pasuje, no. Tu nie musiałem się przekonywać. Najważniejsze, że pod Twoje potrzeby pasuje. No i to jest ten klucz, nie, do sukcesu. Tak, ja byłem przekonany, że tutaj nie ma w ogóle wątpliwości, no. To jest to, czego szukam. No zdecydowanie. A sceptycy i tak będą pisać, że to jest bez sensu i w ogóle jak to można tak jeździć. A my jeździmy, cieszymy się, mamy frajdę. No przecież każdy może jeździć czym sobie życzy, to No, dokładnie. w ogóle to nie ulega wątpliwości. Nikt nikogo nie zmusza, znaczy co prawda niby zmusza, aczkolwiek. Na razie mało. nikt nikogo nie Na zmusza razie i nie. tego się trzymajmy. Tego Tu się jedziemy w trzymajmy. prawo. Być może to tak będzie, że jednak nie będzie jakiegoś mega obowiązku. No wszystko jeszcze jest przed nami. Ja bym na spalinówkę się więcej nie przesiadł i to z własnego wyboru w lewo zaraz, także spokojnie, bo musimy się przebić przez ten korek. Miejmy nadzieję, że ktoś nas przepuści tutaj przez chodnik, przez tą bandę śniegu musimy No przejechać. wysoko jest. O, i patrzcie, a tutaj ładuje się inna trójeczka czeska. Tu na szczęście dość długi jest kabel, my się tu na typ 2 podepniemy i podładujemy Czy się przodem troszkę. może lepiej faktycznie w takim układzie, czy lepiej tyłem, jak to uważasz? Przodem, długi Przodem. kabel jest. Jest i moja statystyka. Zakopane test, czyli obecna trasa 171 Wh, czyli 17,1 kWh, 100 km. Tak to wygląda. I jesteśmy pod Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem. No i patrzcie, mamy 11 kW. Tyle samo moglibyśmy zgarnąć z każdego gniazda siłowego, jakich miliony w Polsce. I dowieźliśmy 44%. No i popatrzcie, ja zawsze sprawdzam jak tu z przyczepką, no i wychodzi, że jeśli przy zamówieniu nie zaznaczycie, że chcecie przyczepkę, no to chyba nie będzie można mieć przyczepki, bo tutaj jest tylko jedna masa, jest DMC 2149, nie ma DMC z przyczepą. No i pizza zjedzona, patrzcie ile śniegu na busiku. A my idziemy pod ładowareczkę, sprawdzimy ile nam dzisiaj zeszło. Dzisiaj więcej było klientów, więc troszkę dłużej będzie na pewno. No i zmierzamy do ładowarki.
Tam na 12 Giewącik. Taki ładny zachód słońca był przed chwilą. A Łukasz już tutaj w aplikacji nam nacisnął, żebyśmy weszli od razu do ciepłego samochodu. No i teraz, Łukaszu, teleturniej. Ile czasu jedliśmy dzisiaj pizzy? Obstawiaj. Godzinę 20. Godzinę 20. No zobaczymy, jaka jest prawda. W tym celu przykładamy kartę. Godzinę 37. To i tak byłeś blisko. W tym czasie doładowaliśmy prawie 18 kWh. No za chwilę by było dokładnie 18. No i patrzcie, wsiadamy do auta i od razu wiemy, że ładujemy się z mocą 11 kW. Doładowaliśmy 17 kWh. Na 3 fazach. Na 3 fazach po 16 A. Limit ładowania mamy teraz ustawiony 100%. I przy tym limicie za 2 godziny mielibyśmy pełny samochód. Aktualnie mamy 72%. Także przekasujemy tutaj Zakopane test, tak? I zobaczymy, jaki nam wyjdzie wynik z powrotem. Resetuj i będziemy za chwilę ruszać w stronę Krakowa. No i stoimy sobie w koreczku z widokiem na Harendę. Jedziemy oczywiście na aktywnym tempomacie, czyli ja nie robię nic. Auto nawet jak długo stoi, to samo rusza. To, że tu na środku jest fotochromatyczne lusterko, no to z tym się wielokrotnie spotkałem. Natomiast to, że te na zewnątrz są fotochromatyczne i tak nie rażą te światła z tyłu, to uważam, że jest funkcja petarda. No i stoimy w koreczku, więc no ja tutaj doceniam pracę aktywnego tempomatu. Nie muszę nic robić. Natomiast taka tu obserwacja, że on czasem tak bardzo fajnie, płynnie jedzie, a czasem tak jakbyś tak troszkę zgapił i tak zagwałtownie przyspiesza, a potem zagwałtownie hamuje. Jakieś auto rozwalone, bo widzę, że tu koła prawie z tyłu nie ma. No i tak to właśnie ktoś się naśpieszył, a reszta stoi pół godziny w korku. No i tak sobie przejeżdżamy tu przez zakorkowane, już niestety zadymione miejscowości Podhala. I teraz tak delikatnie czuć jakiś zapach, więc nie jest to taki filtr HEPA jak w Tesli S. Po lewej karczmy, po prawej karczmy i mam taką propozycję, jeśli ktoś jest właścicielem takiej karczmy, jakiegoś miejsca, gdzie można coś dobrego zjeść i chciałby wystąpić na Zakopane teście, a ma jakąś, nie wiem, siłę, jakieś gniazdko, tak żeby się dało przy okazji podładować, coś zjeść, no to proszę tam pisać do mnie. W ramach urozmaicenia tego testu może kiedyś byśmy zjedli w końcu coś w innym miejscu, bo tak jemy ciągle albo w taczeńskim barze mlecznym, albo w La Plai, obok ładowarki Greenwaya przy Centrum Edukacji Przyrodniczej. A ja tak myślę, że może warto by było czasem czegoś innego spróbować. Jeśli macie tutaj jakieś kontakty, no to dajcie znać. No i jesteśmy z powrotem w tunelu. 11,3 kWh na ten moment. A ja co tutaj powiem z zakółka? Bardzo lubię tymi Teslami jeździć. Ja osobiście jestem bardziej za troszkę bardziej miękkim zawieszeniem, ale porównując to na przykład do Forda Mustanga Mach-E, no to tu jest i tak o niebo lepsze zawieszenie, bo Ford jest według mnie bardzo za twardy, a tu jest tak po prostu twardawo. Tak bym to określił. No i bardzo fajne zużycie, jak biorąc pod uwagę, że głównie to staliśmy w korkach, to 11,3 na ten moment uważam, że jest bardzo w porządku. Obserwacja z trasy, o ile przy małych prędkościach rekuperacja bardzo taka jest mocna, o tyle przy dużych, takich tutaj 110, 120, tak jak jechaliśmy, no to ta rekuperacja jak dla mnie jest za słaba, bo jadąc w takim gęstym ruchu, ja bym chciał, żeby po odpuszczeniu tak zwanego gazu auto jednak szybciej zwalniało. Kończymy podsumowanie. Uważam, że za te pieniądze to jest najlepszy stosunek jakości do ceny, czyli możliwości, prędkości ładowania, zasięgów, zużyć. Jak się to wszystko weźmie pod uwagę, to jeśli bierzemy pod uwagę auta w budżecie do 200 000, to myślę, że no jednak Tesla 3 no dzisiaj w tym moim subiektywnym rankingu wygrywa. Aczkolwiek ja osobiście wolałbym auto z jakimś bardziej miękkim zawieszeniem. No i dotarliśmy do Jana w Skawinie, 11 kWh dzisiaj, przy warunkach takich, że mamy aktualnie 1 stopień na zewnątrz. Uważam, że bardzo fajny wynik, 53% w akumulatorze nam jeszcze pozostało. Jakbym tutaj taką trójeczkę określił? To jest taka mniejsza S-ka. Mniejsza S-ka. Czyli mamy troszkę sztywniejsze auto, troszkę takie zgrabniejsze. No po prostu kto co lubi. Jeśli ktoś szuka limuzyny, oczywiście jak go na to stać, to ja bym wybrał S-kę, jeśli by to była w moim, że tak powiem, zasięgu cenowym. Natomiast za te pieniądze to uważam, że to jest jednak najlepszy możliwy wybór.
Jeśli komuś nie przeszkadza, no to, że jest dość sztywne. Bo tak poza tym to no nie mam się do czego przyczepić. Kompletne wyposażenie, dobre światła, dobre prowadzenie, dobre parametry, dobre osiągi, dobra trakcja. Fajne auto. Także gratuluję zakupu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przybycie na Zakopane Test i bierzcie tu przykład z Łukasza. Łukasz stanął na wysokości zadania i przyjechał. Ja tutaj nie miałem teraz akurat nic poumawiane przez chwilę. Brakowało mi zapasu Zakopane Testów. No i Łukasz wspomógł, przyjechał. Spotkaliśmy się dawno temu. Obiecał, że przyjedzie i przyjechał. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Nie ma za co, dziękuję Miło bardzo. było się Wzajemnie. zobaczyć, Wszystkiego przejechać i co. Ja wszystkim dziękuję za uwagę. Patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, cześć.